Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Ostatnio pojeździliśmy, a to trochę nad morzem, a to trochę nad Wartą, więc chyba nadeszła już najwyższa pora na jakiś taki bardziej uspokojony weekend, na jakąś taką spokojniejszą, bardziej kameralną, lokalną relację. To znaczy lokalną albo i nielokalną, bo jeżeli ktoś na przykład odwiedza Szczecin lub okolice, jedzie wokół zalewu lub zmierza nad morze, to może będzie zainteresowany krótką, dodatkową trasą rowerową w zgoła mocno odmiennych okolicznościach przyrody. I wtedy to na pewno nie będzie dla niego taka lokalna relacja, prawda? Ale ogólnie chyba brzmi ciekawie. Jeżeli tak, no to zapraszam na wycieczkę. Osoby, które znają Szczecin, bez trudu trafią na prawobrzeże, a wszystkich tych, którzy potrzebują śladu GPS, zapraszam na Komód. W opisie do tego filmu znajdziecie link do trasy. Jest ona publicznie dostępna, także nie wymaga rejestracji w serwisie. A na prawobrzeżu konkretnie musimy dotrzeć do ulicy Chłopskiej, która z osiedla Bukowego prowadzi przez Klęskowo na południe w stronę Puszczy Bukowej i Drogi Górskiej. Z początku łagodny podjazd będzie od tablicy z obszarem Natura 2000 Wzgórza Bukowe coraz stromszy. Szutrowa nawierzchnia Drogi Górskiej jest chyba jedynym dogodnym dla gravela wariantem dotarcia do centralnej części wzgórz bukowych. Jeżeli macie ochotę na jakąś bardziej terenową alternatywę, to w opisie do filmu znajdziecie link do playlisty z innymi filmami z Puszczy Bukowej. Jest tam kilka różnych przejazdów takim mniej sztywnym rowerem. Zasadniczo najbardziej stroma część to ta dolna, czyli w tym kierunku jadąc, na szczęście po prostu na początku. Po jakichś 2 kilometrach od estakady autostrady wyjeżdżamy na jakieś 130 metrów nad poziomem morza i teraz przez dłuższy czas już będziemy się trzymać okolic tej poziomicy. Jeżeli ktoś kojarzył rowerowo okolice Szczecina z obrazków lub kadrów filmów o trasie wokół zalewu lub innych klimatów zbliżonych do Velo Baltica, to będąc pierwszy raz w Puszczy Bukowej, po podjechaniu tych paru metrów od poziomu morza, ma pełne prawo czuć się nieco zaskoczony. Na szczęście teraz jedziemy takim długim grzbiecikiem bukowym z drobnymi podjazdami, zjazdami, więc suma metrów do zrobienia w pionie na dzisiaj nie będzie aż tak bardzo masakryczna. I w ten sposób wyjeżdżamy przy głazie Serce Puszczy z miejscem odpoczynkowym tuż przy nim. Jest to jeden z większych okazów na terenie całych wzgórz, więc w moim osobistym odczuciu tym bardziej szkoda, że został on upiększony taką polerką w wiście na grobnym stylu. Teraz już jedziemy asfaltem w stronę Kołowa. Ten niezbyt rozległy, powiedzmy to płaskowyż z kilkoma polami uprawnymi to najwyższa część wzgórz bukowych. Za Kołowem będzie już tylko z górki. Prawie, nie licząc oczywiście jakichś tam incydentalnych podjazdów.
Ogród dendrologiczny w Glinnej zlokalizowany jest na skraju Puszczy Bukowej w niewielkiej osadzie Glinna. W 1823 roku powstały na tym terenie pierwsze szkółki drzew, gdyż początkowo ogród służył właśnie jako szkółka drzew egzotycznych do eksperymentów leśnych. W 1870 roku szkółki zostały przejęte przez Nadleśnictwo Państwowe w Śmierdnicy. Z tego okresu pochodzi większość najstarszych pomnikowych dzisiaj okazów egzotycznych drzew, w czym szczególnie zasłużył się niemiecki nadleśniczy Karl Ludwig Jenner. Po II wojnie światowej arboretum zostało zaniedbane, ale odnowiono je w latach 70. XX wieku. Tak więc jeżeli traktować 1823 jako rok powstania ogrodu, gdyż najznamienitsze okazy przetrwały do dziś, to możemy mówić o jednym z najstarszych ogrodów dendrologicznych na ziemiach polskich. Na powierzchni około 6 hektarów rośnie tu ponad 800 gatunków i odmian drzew oraz krzewów, zarówno rodzimych, jak i egzotycznych. Możemy podziwiać tutaj sekwoje, barwne klony japońskie, strzeliste jodły kalifornijskie, czy też miłożęby dwuklapowe, drzewa, które pamiętają czasy dinozaurów. Warto też wspomnieć o wyjątkowym klimacie tego miejsca, nie tylko pod względem atmosfery, ale również mikroklimatu. Otoczony starodrzewiem bukowym ogród tworzy zaciszne, wilgotne środowisko, które w połączeniu z atlantyckim klimatem Pomorza Zachodniego tworzy warunki, w których możliwa jest tu uprawa wielu wrażliwych na mróz drzew i krzewów, nieodpornych na klimat centralnej i wschodniej Polski. Ogród dendrologiczny w Glinnej jest czynny od 15 marca do 31 października. Od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18, a w weekendy w godzinach 10-19. Wstęp na teren ogrodu jest bezpłatny. Rowery należy zaparkować przed wejściem do ogrodu. Według internetowej strony ogrodu w punkcie informacji turystycznej przy wejściu można wypożyczyć zabezpieczenia dla jednośladów. No i teraz mamy 3 opcje do wyboru. Po prostu zawrócić dobrze znaną drogą, żeby w ten sposób znaleźć się z powrotem w Kołowie i wrócić albo po śladach, albo jedną z alternatywnych dróg w stronę prawobrzeża. No ale to najnudniejszy sposób. Wersja druga to podążać z nurtem, czyli brukiem z samochodami do wojewódzkiej 120 i wojewódzką do Starego Czarnowa. No to z kolei najbardziej taka chyba odstręczająca opcja. No i jest wersja trzecia, czyli pakujemy się w nieznane i według mapy próbujemy przejechać tam, gdzie powinna być droga, a całkiem możliwe, że jej tam nie ma. No i gravel nam w tym nie przeszkodzi. No to chyba zdecydowanie brzmi najlepiej. No i tak według mapy po kilkuset metrach bruku na wschód od ogrodu zielony szlak odbija w głąb lasu, w kierunku Dobropola Gryfińskiego. Chociaż momentami pozarastany nieco, jest na tyle miękki i równy, że sztywniak sumnie tu w miarę równo. No i takiego względnie dobrego jest nie za wiele. Dojeżdżamy do Poprzecznej w miejscu, które na upartego można nazwać Doliną Dobropolskiego Potoku. Skręcamy w lewo i początkowo dość dobra gruntówka, czy też wyschnięta błotówka odsłania po kilkuset metrach bruk, a potem zmienia się w taką rozrytą drogę gospodarczą. No ale nie ma tego na szczęście dużo. Po kilometrze wydostajemy się już na asfalt w Dobropolu Gryfińskim.
No i tym sposobem wyjeżdżamy na 120 pod samym Starym Czarnowem, jakieś 400 metrów od obszaru zabudowanego. Tak więc wariant przez wertepy jest na chwilę obecną chyba najbardziej optymalną opcją pozwalającą na uniknięcie jakiegoś takiego większego ruchu samochodowego. W samym Starym Czarnowie musimy jeszcze przejechać około kilometra w rejon dyskontu spożywczego. Od tego miejsca wskakujemy już na regularną DDR-kę, która doprowadzi nas aż do Szczecina-Śmierdnicy. Co istotne, w dłuższej perspektywie czasu obecnie trwają prace projektowe nad kolejnym 9-kilometrowym odcinkiem drogi dla rowerów, który będzie wiódł właśnie na zachód od tego miejsca i połączy Stare Czarnowo z Glinną, Kartnem i Żelisławcem. Według informacji prasowych inwestycja ma już zapewnione finansowanie ze środków Unii Europejskiej, a prace budowlane przewidziano mniej więcej na lata 2025-2027. Jeżeli czas Was nie goni, a macie akurat ochotę na małą przerwę oraz nie jesteście niewrażliwi na uroki architektury, to mijając Kołbacz warto te 300 metrów zjechać do centrum wsi. Albowiem znajduje się tu jeden z wyjątkowych zabytków gotyckiej architektury na Pomorzu Zachodnim, czyli opactwo cystersów w Kołbaczu. Założone w 1173 roku na zaproszenie kasztelana szczecińskiego Warcisława II Świętoborzyca przez mnichów cysterskich z duńskiego klasztoru Esrum, jest jednym z najstarszych i największych opactw cysterskich na Pomorzu. Największy rozkwit opactwa przypadł na drugą połowę XIV wieku. W XV wieku cysterska gospodarka podupadła z powodu najazdów husytów i wojsk brandenburskich. Po sekularyzacji klasztoru w 1535 jego dobra przejął książę szczeciński Barnim XI, przekształcając opactwo w rezydencję i siedzibę domeny. Kościół podzielono. Prezbiterium i transept z kaplicą dworską pozostały sakralne, a nawę główną zaadaptowano na spichlerz. Po zniszczeniach wojny 30-letniej w 1653 majątek przejęli margrabiowie brandenburscy. Wkrótce piorun uderzył w sygnaturkę, powodując pożar, który zniszczył dachy i strop nad częścią magazynową oraz uszkodził boczne nawy i krużganki klasztorne, nieodbudowane. Od XVIII do XX wieku trwała systematyczna rozbiórka średniowiecznych budowli, z przerwą w połowie XIX wieku na prace konserwatorskie w kościele. W 1968 rozpoczęto przekształcenie Kołbacza w tzw. agromiasto, co skutkowało rozbiórką większości istniejącej jeszcze starej zabudowy, na miejscu której wzniesiono m.in. bloki mieszkalne według stereotypowych projektów. Dopiero lata 70. XX wieku przyniosły pierwsze prace restauratorskie, w wyniku których odbudowano skrzydło konwersów i dom opata, a także przeprowadzono remont gotyckiej owczarni. Większe prace restauratorskie ruszyły z początkiem XXI wieku, a do najważniejszych zaliczyć można odbudowę wieży kościoła, remont dachu, południowych ścian, czy też adaptację spichlerza na galerię. Dobra, wróćmy na główny szlak. Przed nami jeszcze jakieś 6 km do Śmierdnicy, wygodną DDR-ką, ale bez żadnych większych atrakcji po drodze. W Śmierdnicy najszybszy wariant to ten wzdłuż głównej drogi, ale możecie też odbić na Jezierzycę, żeby tam pojechać już trasą R20A. Tak czy tak dotrzecie do Płoni, a potem na asfalt prowadzący w stronę dużych osiedli na prawobrzeżu. Reasumując, sama pętelka, startując z okolic Słonecznego, to jakieś 38-40 km. Natomiast z centrum Szczecina wybiło mi 62 km. Tak więc nie jest to jakaś wielka eskapada, a atrakcje po drodze wydają się być dość urozmaicone. Zatem jeżeli też tak uważacie i dzisiejsza wycieczka przypadła Wam do gustu, to zostawcie proszę łapkę w górę. Zerknijcie także na ślad GPS i jeżeli dotarliście do tego miejsca, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to teraz jest idealny moment, żeby to zrobić. A ja już żegnam się z Wami i do następnego razu.